Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Dzisiaj temat, o który tak naprawdę nikt nie prosił, ale uważam, że przynajmniej bardzo duża część społeczeństwa potrzebuje, więc mam nadzieję, że będzie to temat bardzo przydatny. A mianowicie chodzi o to, jak odwracać chorobę Alzheimera, albo jak przynajmniej ją zatrzymać. Przynajmniej niektóre osoby, również z profesji medycznej, które oglądają ten filmik, być może się oburzą na zasadzie, jak to przecież nie ma żadnych sposobów zatrzymania, czy właśnie odwracania przebiegu choroby Alzheimera. Ale nie będzie to prawda. W ciągu ostatnich już teraz 11 lat wyszło naprawdę relatywnie dużo badań, które pokazywały odwrót choroby Alzheimera przy odpowiednich terapiach, które właśnie będę omawiać w tym filmiku. Niektóre nawet pokazywały cofnięcie się atrofii, czyli można powiedzieć rozkładu niektórych ośrodków w mózgu, oczywiście przede wszystkim hipokampu, który występuje w Alzheimerze. Jest to filmik, który poniekąd będzie stawać naprzeciw temu całemu nihilizmowi medycznemu, który obecnie obejmuje, wydaje mi się, że większość takiej medycyny mainstreamowej. W literaturze naukowej są różnego rodzaju jaskółki, które dają nadzieję. A nadzieja jest naprawdę potrzebna, ponieważ według statystyk, które są naprawdę ponure, na obecną chwilę na świecie jest około 55 milionów zdiagnozowanych przypadków demencji, z czego około 70% tych wszystkich przypadków to występowanie choroby Alzheimera. Trend jest po prostu jak na dziwnej spółce z New Connect czy kryptowalucie, ponieważ do 2050 roku szacuje się, że osób z demencją będzie około 139 milionów na całym świecie. Patrząc na polskie statystyki, jak próbowałem coś znaleźć, mamy około 500 000 osób według 2021 roku i statystyk ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera i innymi formami demencji. Co więcej, szacuje się, że co sekundę jest diagnozowany nowy przypadek Alzheimera na świecie. Zanim przejdę dalej, muszę koniecznie wam powiedzieć anegdotkę, bo po prostu siedzi mi ona w głowie od wielu, wielu lat. Na koncercie U2, wokalista U2, czyli Bono, gdzieś w Szkocji, stał na scenie i on uwielbia po prostu moralizować a propos różnego rodzaju problemów socjoekonomicznych na świecie. I stoi na tej scenie przed Szkotami i mówi, że jeśli chodzi o Afrykę, mamy olbrzymi kłopot. Za każdym razem, jak klasnę w dłonie, w Afryce umiera jedno dziecko. Po czym z pierwszego rzędu odezwał się taki gruby, szkocki akcent, jakiś facet. To przestań klaskać, ty chory pojebie. A propos dbania o zdrowie, a propos dbania o dietę, nie może obyć się ten odcinek bez sponsora. I paru słów dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie słyszałeś, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla wygląda tak, jak hodowla powinna wyglądać zawsze. Nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie hodowli, nie ma używanych żadnych boosterów wzrostu, również nielegalnie. Mamy więc pewność, że mięso, które po prostu trafia na nasz stół, jest najwyższej możliwej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybierasz sobie jedną z gotowych, już uprzednio skompletowanych paczek, albo ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie możesz skompletować własną paczkę. Punkt drugi, wybieramy, gdzie taka paczka ma zostać dostarczona. I punkt trzeci, cieszymy się tym, że paczka trafia prosto pod nasze drzwi, nie trzeba się nigdzie ruszać. Ona jest świetnie zabezpieczona warstwą izolacyjną, suchym lodem. Można po prostu przełożyć takie mięso bezpośrednio i inne produkty do zamrażarki i wyjąć je, kiedy jest po prostu czas albo ochota, żeby coś ugotować sobie albo swoim bliskim. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś z Mięsną Paczką, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja jak zawsze serdecznie polecam ze swojej strony i dzięki Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. A my lecimy dalej. A co czeka was w tym filmiku? Oczywiście przejdę przez różnego rodzaju badania, które, tak jak mówiłem, pokazują poprawę czy nawet odwracanie przebiegu choroby Alzheimera, łącznie z takimi, bym powiedział, fenomenalnymi wynikami, jak to, że osoby, które miały kłopoty z wykonywaniem codziennych czynności, potrafiły wrócić do pracy. Przejdziemy sobie przez różnego rodzaju z grubsza mechanizmy, które są odpowiedzialne, czy które występują, są podłożem poniekąd na chorobę Alzheimera. Przejdę dosyć szybko przez to, jakie leki są używane i jakie dają wyniki, jeśli chodzi o leczenie choroby Alzheimera. Natomiast oczywiście głównym gwoździem programu będą te badania opisujące jeszcze raz wprowadzanie choroby Alzheimera w remisję. Chociaż już teraz muszę podkreślić, nie jest tak, że będę bardzo, bardzo szczegółowo je omawiać. Jeśli was to interesuje, to dajcie znać, po prostu będę w stanie nagrać taki osobny odcinek na ten temat. Natomiast sam ten odcinek to raczej ma na celu stworzenie świadomości wśród was, wśród waszych bliskich, że nie jest tak, że nic się nie da zrobić, można zrobić naprawdę całkiem sporo. Natomiast być może trochę
ponudzi czy zanudzi stałych widzów kanału was ten odcinek z tego powodu, że najskuteczniejsze terapie, już mogę teraz dać taki mały spoiler, które były w stanie dać te efekty, o których mówiłem, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, to są wszystko rzeczy, które omawiam na kanale. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o leki, to w leczeniu choroby Alzheimera mają one bardzo, bardzo marne efekty. Tak? Czyli najbardziej spektakularne efekty dają terapie złożone. Czyli innymi słowy zmieniamy wszystko w życiu. Terapię leczenia choroby Alzheimera to jest dokładnie tak, jak uważam, każdy powinien żyć z dnia na dzień. Tak, czyli to, co leczy, jest również tym, co będzie dawać prewencję tej choroby. Warto już teraz oczywiście rozwiać, nazwijmy to, dosyć błędne przekonanie, które wydaje mi się być może panuje w głowach wielu osób, które gdzieś tam kiedyś coś słyszało o Alzheimerze. Przez to przekonanie uważa, że jest to coś, czego absolutnie nie można kontrolować, tak? Bo tak naprawdę od dekad, praktycznie jedyne co, około 2 dekad, żeby być bardziej precyzyjnym, jedyne co słyszymy, czy słyszeliśmy, to było, że blaszki, złogi, płytki białka amyloid beta są odpowiedzialne za powstawanie choroby Alzheimera. To przekonanie powstało poniekąd z badania takiego, wtedy uważano przełomowego badania z 2006 roku, które właśnie pokazywało dosyć jednoznaczne powody, że to jest powód powstawania tej całej dysfunkcji kognitywnych, atrofii różnego rodzaju ośrodków w mózgu, za które odpowiada choroba Alzheimera. Okazało się w 2022 dzięki jednemu z dziennikarzy śledczych, że to było oszustwo. Wyszła praca, która nazywa się Blood in the Field, która pokazywała, że niestety, ale ta oryginalne badanie z 2006 roku zawierała zafałszowane zdjęcia, czyli innymi słowy zdjęcia podlegały retuszowi, które miały być materiałem takim bardzo jednoznacznym, dowodowym, co odpowiada za wywoływanie choroby Alzheimera. Przykra sprawa, bo tak naprawdę, czy właściwie skandal był niesłychany, jeśli ktoś siedzi ogólnie nawet dziedzinie medycyny, to na pewno obiło mu się to o uszy. Skandal był niesłychany, ponieważ oznacza to, że tak naprawdę praktycznie całe te pole nauki, które skupiało się właśnie na chorobie Alzheimera, zostało na paręnaście dobrych lat zepchnięte na fałszywe tory. Wydawano miliardy dolarów tylko i wyłącznie po to, żeby pójść absolutnie fałszywym tropem. Różnego rodzaju takie konkurujące teorie, które skupiały się na przykład na patologii białka tau, właśnie dysfunkcji metabolicznej, stanach zapalnych były ignorowane, a ignorowane w nauce znaczy często śmierć w tym znaczeniu, że bardzo mało pieniędzy było przeznaczane, różnego rodzaju grantów na podążanie właśnie tym tropem, na robienie badań, które pokazywały, że może to jest jakiś jeden z powodów, czy jedna z przyczyn powstawania choroby Alzheimera. Nie przeszkadzało to oczywiście w tworzeniu różnego rodzaju leków, które nie robiły absolutnie nic, ale przynajmniej generowały zyski. Nie mam żadnych kłopotów, kiedy ktoś mówi, że nie ma absolutnie żadnej wiary w badania, szczerze mówiąc, patrząc na skalę różnego rodzaju fałszerstw. Ciężko się naprawdę dziwić, że ktoś dochodzi do ściany i jest na tyle zgorzkniały, że traci w ogóle wiarę. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie badania, które powstały w przeciągu tych 16 lat, czyli od powstania pierwotnej pracy do wypuszczenia tej pracy w 2022 roku, która wykazała fałszerstwo, są bezużyteczne. Dowiedzieliśmy się w tym czasie naprawdę niemało, również jeśli właśnie chodzi o te złogi amyloid beta. Nie znaczy to również, że Alzheimer nie ma podłoża genetycznego, czy nie ma czynników genetycznych. Nie da się chyba znaleźć jakiejkolwiek choroby, która nie ma jakichś czynników predysponujących. Więc żeby było jasne, to jest prawdziwe i stąd uważam zawsze poniekąd leniwe wyjaśnienie, że ta choroba wystąpiła, bo jest podłoże genetyczne. Trzeba pamiętać, że to, co zwiększa, czy reguluje ogólnie ekspresję genów, to jest wszystko to, co robimy. Dieta, styl życia, kontakt z czynnikami różnego rodzaju środowiskowymi, łącznie z toksynami. Nie oznacza to oczywiście, że występowanie tych predyspozycji oznacza automatycznie zachorowanie na chorobę Alzheimera. Zawsze można naprawdę zrobić dużo, żeby przeciwdziałać wystąpieniu tej choroby. Mi osobiście jeszcze nie kojarzy się to z mutacjami BRCA1 i BRCA2, które występują, czy mają największe zastosowanie u pań i oznacza to oczywiście w zależności od tego, który z wariantów występuje, że
dana kobieta będzie miała zwiększoną szansę występowania raka piersi czy też raka jajników, przede wszystkim jeśli chodzi o te predyspozycje. Natomiast ponownie, nawet tutaj, jeśli okazuje się, że mamy takie predyspozycje, to nie trzeba robić coś, co zrobiła Angelina Jolie, że stwierdziła, że mam taki wariant, to w takim razie odcinam z miejsca sobie piersi, damy implanty, bo nie da się absolutnie nic z tym zrobić. Wydaje się to dosyć szalonym i radykalnym pomysłem. Raczej bym powiedział, że świadomość tego, że mamy takie predyspozycje, daje nam szansę tego, żeby baczniej przyglądać się temu, jak żyjemy, jak jemy. Wracając właśnie do choroby Alzheimera, co to oznacza mieć predyspozycję do wystąpienia tej choroby? Chyba najlepiej zbadaną do tej pory predyspozycją są mutacje apolipoproteiny E, wariant E4. Uważa się, że występowanie tej mutacji będzie dosyć mocno predysponować daną osobę do wystąpienia choroby Alzheimera i również występowanie takiego wariantu, jeśli już mamy osobę zdiagnozowaną z chorobą Alzheimera, sprawia, że osoby te dużo gorzej będą reagować na różnego rodzaju terapie. Natomiast jak to wygląda liczbowo? Szacuje się, że jedna kopia allelu tego ApoE, wariant E4, będzie zwiększać szanse zachorowania na chorobę Alzheimera 2 do 3 razy. Dwie kopie tego allelu będą zwiększać szanse zachorowania na chorobę Alzheimera mniej więcej 10 do 15 razy. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma innych predyspozycji. Mamy mutacje dosyć dobrze znane PSEN1, PSEN2, presenina 1, presenina 2. Ich występowanie jest najczęściej związane z występowaniem choroby Alzheimera wczesnej, czyli po prostu wieku młodzieńczego. Oczywiście najczęściej choroba Alzheimera będzie występować u ludzi starych. Mamy również taką dosyć dobrze poznaną mutację APP, czyli prekursor białka amyloid. Są innego rodzaju takie bardziej, nazwijmy to, poboczne mutacje, natomiast nie będziemy się na nich skupiać. Te 4 wydaje mi się są najciekawsze z punktu widzenia właśnie występowania tych predyspozycji. Przejdę teraz szybko przez leki, bardziej jako przestrogę, stąd nie będę się bardzo mocno na nich skupiać, bo farmakoterapia jest, bym powiedział, wyjątkowo nieskuteczna, jeśli chodzi o robienie praktycznie czegokolwiek, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera. Ani specjalnie nie jest w stanie powstrzymać progresji tej choroby, ani nie jest w stanie nawet bardzo mocno oddziaływać na występowanie samych symptomów. Także stąd jest to poniekąd takie wprowadzenie do tych terapii, które będę omawiać dalej, żeby wiedzieć, że no właśnie, to leki nie są rozwiązaniem w tym przypadku. Ewentualnie mogą być jakimś tam rodzajem wsparcia i to nawet jeszcze raz nie bardzo mocnego wsparcia, bardziej takiego homeopatycznego, jeśli chodzi o rozmiar. W pierwszej kolejności mamy inhibitory cholinesterazy, leki takie jak donepezil czy galantamina. Leki prawdopodobnie znane przynajmniej części biohackerów, tak, ponieważ no właśnie są czasami używane właśnie przez takie osoby, które coś tam chcą podziałać więcej kognitywnie, co osobiście zawsze odradzam. Jakie są ich efekty działania? Są dosyć kiepskie. Jest na przykład, jeśli chodzi o donepezil, niewielka poprawa, jeśli chodzi o zdolności kognitywne. Jest poprawa właśnie, jeśli chodzi o wyniki różnego rodzaju takich testów kognitywnych. Natomiast same te leki nie są w stanie zapobiegać właśnie progresji choroby, mogą tymczasowo stabilizować tak naprawdę symptomy i uwaga, efekty najczęściej ustępują po jakimś czasie. Więc jest to taka, bym powiedział, plasterek na ziejącą ranę, nie robi tak naprawdę nic długofalowo, albo nawet średnioterminowo. W dalszej kolejności mamy antagonistów receptora NMDA. Jest to jeden z takich głównych receptorów glutaminianu. Głównym lekiem stosowanym jest chyba tutaj memantyna i ponownie, tak jak w przypadku inhibitorów cholinesterazy, możemy spodziewać się lekkiej poprawy kognitywnej, jeśli chodzi o testy. Nie jest w stanie niestety robić nic, jeśli chodzi o odwracanie choroby. Ta grupa leków jest to kolejny taki plasterek, jak mówiłem, na ziejącą ranę. Nie możemy spodziewać się zbyt dużo po tej grupie leków. I na końcu mamy grupę leków, która nazywa się przeciwciała antyamyloidowe. Czyli jest to grupa leków właśnie, której celem jest usuwanie tych złogów amyloid beta, o których mówiłem na początku. I również, tak jak wspominałem, nie bez powodu właśnie te badania z 2006 były sfałszowane, ponieważ okazuje się, że w momencie, w którym będziemy usuwać te blaszki amyloid beta,
Nie jest tak, że następuje praktycznie jakakolwiek poprawa zdolności kognitywnych u takich osób, więc grupa tych leków, do których należy aducanumab i donanemab, nie poprawiają one zdolności kognitywnych, natomiast szacuje się, że według najbardziej optymistycznych, najbardziej jakichś pozytywnych wyników badań, jeśli chodzi o tą grupę leków, które znajdziemy, mogą one co najwyżej spowolnić postęp choroby o około 30%. Oczywiście lista efektów ubocznych to m.in. obrzęk mózgu. Nie jest tak, że naprawdę jest to jakakolwiek przyzwoita grupa leków. Okay, mamy za sobą predyspozycję, mamy przegląd 3 najpopularniejszych grup leków. No więc do sedna. Co tak naprawdę, jeśli chodzi o literaturę naukową, powoduje powstawanie choroby Alzheimera? Tak naprawdę najważniejszym elementem powstawania tej choroby jest dysfunkcja metaboliczna. Korelacja między dysfunkcją metaboliczną a występowaniem choroby Alzheimera jest tak mocna, że w literaturze nazywa się, i na pewno o tym już wysłyszeliście, chorobę Alzheimera cukrzycą typu 3. W chorobie Alzheimera występuje zaburzenie sygnalizacji insulinowej, czyli innymi słowy występuje insulinooporność. I my wiemy z literatury w ciągu ostatnich chyba 30 lat, że uwaga, insulinooporność najpierw pojawia się w mózgu, czyli zanim uda się w ogóle zdiagnozować ją w ciele, czy gdzieś tam od szyi w dół, to ona już będzie występować w mózgu. I będzie to oczywiście prowadziło do przede wszystkim zaburzenia procesu generacji energii. No i jakie są konsekwencje tego? Insulina działa jako czynnik troficzny, czyli taki czynnik, nazwijmy to wzrostowy. Czyli insulina, jeśli ona jest cała ta gospodarka insulinowa w mózgu na normalnym poziomie, ona będzie wpływać na plastyczność, czy regulować plastyczność mózgu, będzie wpływać na zdrowie czy kondycję ogólną synaps, na właśnie metabolizm energetyczny, czyli produkcję cząsteczek ATP, ochronę antyoksydacyjną i w momencie, w którym właśnie ta sygnalizacja insulinowa, czyli występowanie insulinooporności się pojawia, to następuje śmierć neuronalna. Neurony będą umierać na potęgi i właśnie to dzieje się między innymi w chorobie Alzheimera. Wiemy również właśnie z literatury ostatnich 20 lat, że osoby zarówno z chorobą Alzheimera, jak i z cukrzycą będą miały zwiększone występowanie właśnie tych złogów amyloid beta, ale również tak zwanych neurofibrylnych splątków białka tau. Same te, nazwijmy, struktury są prozapalne, to znaczy one będą zwiększać między innymi stany neurozapalne, czyli właśnie te stany zapalne w mózgu. Oznacza to, że będzie zwiększona produkcja między innymi czynnika martwicy nowotworów alfa, czyli TNF-alfa, interleukiny 1-beta, interleukiny 6. I najśmieszniejsze jest to, że mamy tu do czynienia z absolutnie taką błędną pętlą, zamkniętym kołem. Każde koło jest zamknięte, ale nieważne, zamkniętym kołem, będę się tego trzymać. Bo w momencie, w którym mamy zwiększone wydzielanie właśnie tych czynników, tych cytokinin, czynników prozapalnych, to one będą zakłócać sygnalizację insulinową. Co jest zresztą prawdziwe dla dowolnych stanów zapalnych. Jeśli będziemy mieć stany zapalne, na przykład, będę nagrywać o tym osobny odcinek, a jeśli na przykład masz parodontozę, to uwaga, parodontoza będzie wpływać na właśnie insulinooporność, występowanie insulinooporności, ale uwaga, również na rozwój miażdżycy. I wycofywanie takiej parodontozy jest w stanie sprawić, że będziemy wycofywać zarówno insulinooporność, jak i miażdżycę, co już wiemy z literatury. Same te struktury, czy jeszcze raz złogi białka tau, czy te splątki tau, jak i złogi amyloid beta będą w stanie wytwarzać te molekuły prozapalne, cytokiny. To z kolei będzie powodować, że będzie mniej tak zwanego czynnika BDNF i to jest jakby czynnik neutroficzny pochodzenia mózgowego. BDNF jest traktowany jako absolutnie kluczowy element, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie mózgu, ponieważ on będzie powodować m.in. neuroplastyczność, będzie powodować wzrost synaps, będzie zapobiegać śmierci neuronalnej. I w momencie, w którym będziemy mieć te stany zapalne, zwiększoną produkcję cytokin, tego białka BDNF będziemy produkować zdecydowanie mniej. Jako taki kolejny off-topic, bo tych po prostu informacji mieli lata po głowie. Parę ładnych lat temu zaproponowano, że jednym z najlepszych markerów potencjalnie, jeśli chodzi o oznaczanie występowania, jak i również ryzyka wystąpienia depresji, jest właśnie ilość tego czynnika BDNF. I rzeczywiście bardzo ładnie się to sprawdza w literaturze. To, co podwyższa
poziom tego czynnika BDNF to tak naprawdę wszystkie rzeczy, które pozytywnie wpływają na insulinooporność. Wiemy, że poszczenie bardzo ładnie zwiększa ilość BDNF. Wiemy, że diety low carb, diety ketogeniczne fantastycznie zwiększają ilość BDNF. Wiemy, że wysiłek fizyczny jest w stanie bardzo ładnie podwyższyć ilość tego czynnika. Z kolei właśnie wszystkie te nazwijmy czynniki, o których mówiłem, czyli właśnie posty, sport, diety niskowęglowodanowe są w stanie bardzo ładnie poprawiać autofagię i właśnie zaburzenie autofagii, usuwania różnego rodzaju patologicznych białek, patologicznych struktur to również taka cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć tutaj, że rzeczywiście pięknie wszystko to, co tutaj właśnie mówię o tych zaburzeniach metabolicznych, o insulinooporności, na pewno przynajmniej w mojej rodzinie się sprawdziło. 2 członków mojej rodziny od strony ojca zmarło na chorobę Alzheimera. Tak naprawdę z perspektywy czasu nie dziwi mnie. Dziwiło mnie to, jak byłem oczywiście dzieckiem. Dlaczego ta choroba wystąpiła? Najpierw u jednej osoby, a potem po pełnostratach u drugiej. Ale były to osoby, które były bardzo otyłe, które właśnie miały cukrzycę typu 2 zdiagnozowaną. Bardzo mało się ruszały, mnóstwo węglowodanów, mnóstwo słodyczy. Więc no cóż, rzeczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o, jeszcze raz, moje doświadczenia, na pewno się to ładnie sprawdza. Jeśli masz takie osoby właśnie, które mają już jakiś rodzaj demencji, czy właśnie choroby Alzheimera w swojej rodzinie, daj mi znać, czy widzisz punkty wspólne a propos tego, co tu omawiam, a co zaobserwowałeś u swoich bliskich. Dopiero teraz, jak omówiłem mechanizmy, które doprowadzają do tej całej dysfunkcji w chorobie Alzheimera, czy do choroby Alzheimera, mogę wspomnieć o jeszcze fajnej i perspektywicznej rzeczywiście grupie leków, czy właściwie leku, mówiąc konkretnie, używanym do leczenia choroby Alzheimera, insulina donosowa. Czemu donosowa? No bo jeśli psikniemy sobie do nosa taką insulinę, to jej dostępność w mózgu będzie automatycznie wyższa i rzeczywiście patrząc na wyniki metaanalizy, która wyszła parę lat temu, podawanie insuliny donosowej u pacjentów z chorobą Alzheimera i różnego rodzaju upośledzeniem zdolności kognitywnych jest w stanie zwiększyć znacząco zdolności kognitywne u takich osób. Absolutnie nie należy traktować tego jako lekarstwo na tę chorobę, ale na pewno pomaga. Natomiast najciekawszą, przynajmniej moim zdaniem, analogią między chorobą Alzheimera a cukrzycą, czymś co poniekąd daje może nie idealny, ale jakiś znak równości między tymi chorobami, jest atrofia różnego rodzaju ośrodków w mózgu. Atrofia, czyli zanik, wiąt, zanikanie, zmniejszanie objętości. I dlaczego mówię, że jest analogia? Jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, to najczęściej odkładanie się między innymi tych sprądków tau będzie występowało w tak zwanej korze śródwęchowej. I kora śródwęchowa jest nazywana wrotami do hipokampu. Do hipokampu zaraz przyjdziemy, natomiast kora śródwęchowa ma oczywiście różnego rodzaju fascynujące funkcje. Przede wszystkim pozwala na orientowanie się w przestrzeni, zawiera tak zwane komórki siatkowe czy siateczkowe, grid cells, które właśnie pomagają nam orientować się, gdzie jesteśmy w przestrzeni. Jest odpowiedzialna również za pamięć epizodyczną, nagrywanie poniekąd właśnie epizodów teraz, co się dzieje, tak? Co się dzieje teraz właśnie w czasie, co się dzieje teraz w przestrzeni, co przeżywamy, to, co dzieje się gdzieś tam w środku. Jest to również ośrodek, który będzie integrować różnego rodzaju pamięć oraz doznania sensoryczne. Czyli jeśli mamy jakieś doznania słuchowe, jeśli coś widzimy, jeśli mamy doznania somatosensoryczne, tak, czyli dotyk, to właśnie ta kora śródwęchowa pozwala po prostu to wszystko integrować. W tej kolejności atrofii będzie ulegać hipokamp i właśnie atrofia hipokampu i tej kory śródwęchowej sprawia, że pamięć krótkotrwała, ta orientacja w przestrzeni, czyli właśnie gdzie ja jestem, tak? Ludzie zapominają, skąd się znaleźli w danym miejscu, albo gdzie położyli różnego rodzaju przedmioty. Atrofia tych ośrodków mózgu właśnie wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. W dalszej kolejności będzie dochodzić, w ogóle nie będę opisywać jakby atrofii każdego ośrodku czy regionu w mózgu, natomiast w dalszej kolejności, mówiąc ogólnie, będzie dochodzić do atrofii kory czołowej, kory przedczołowej, czyli tych ośrodków, które będą odpowiadać między innymi za planowanie różnego rodzaju czynności, myślenie logiczne. Jedna z takich rzeczy, która właśnie, jeśli chodzi o praktyczne
informacji, praktyczny wymiar tego wszystkiego, co mówię, poza tym, że no właśnie, te osoby bardzo często nie będą wiedziały, skąd się wzięły w danym miejscu, jeśli ta demencja, choroba Alzheimera postępuje, nie będą wiedziały, gdzie położyły jakie rzeczy. To jest właśnie upośledzenie pamięci krótkotrwałej. Moim zdaniem to jest jedna z tych rzeczy, które relatywnie szybko, jeśli ktoś jest na to wyczulony, będą wychodzić w rozmowach. Czemu? Bo takie osoby, generalnie mówiąc, chcą uczestniczyć w życiu społecznym. To nie jest tak, że się odcinają. Jeśli siądziesz z taką osobą do stoika i będziesz sobie rozmawiać z nią, to ona będzie chciała uczestniczyć w tych rozmowach. Natomiast zauważcie, że uczestniczenie w rozmowach będzie polegać na tym, że twoja pamięć krótkotrwała będzie kodować to, co właśnie powiedział rozmówca, to, co może powiedział 2 minuty temu, parę minut temu i będziemy na to reagować, będziemy się do tego odnosić. Czyli nie odnosimy się tylko i wyłącznie do informacji, które znajdują się w pamięci długotrwałej. Natomiast ponieważ formowanie takich właśnie nawet teraz wspomnień epizodycznych, formowanie pamięci krótkotrwałej jest upośledzone, to taka osoba generalnie będzie bardzo szybko zapominać o tym, o czym rozmawialiście parę minut temu. I ponieważ cały czas chce uczestniczyć w tej rozmowie, to nagle będzie polegać na informacjach, które, uwaga, bardzo, bardzo długo, a czasami praktycznie nigdy nie będą ulegały rozkładowi, czyli informacjach, które są składowane w pamięci długotrwałej. Czyli nagle się okazuje, że ktoś zaczyna mówić, że no tak, to bardzo ciekawe, coś tam polityka, ale ja pamiętam jak w 45 coś tam, tak? To jest właśnie niesamowite, że różnego rodzaju te wspomnienia, które znajdują się w pamięci długotrwałej, one bardzo długo potrafią, albo jeszcze raz, w ogóle nie ulegać rozkładowi. Niektóre osoby potrafi to zmyć, bo mówią, no tak, może gdzieś tam teściu, czy babcia, czy ktokolwiek zapominają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, czy wzięły leki, skąd się gdzieś wzięły w ogóle, jeśli chodzi o lokalizację, no ale przecież potrafią zarecytować jakiś wierszyk, na przykład sprzed 30 lat. To jest właśnie raczej wskazanie, że postępuje potencjalnie, czy występuje już choroba Alzheimera, albo w zależności od diagnozy oczywiście inne formy demencji. A tutaj przykład badania, które pokazuje to, o czym mówiłem w kontekście choroby Alzheimera, to znaczy atrofia na przykład hipokampu występująca u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. W tym przypadku mówimy o kohorcie japońskiej. Żeby było jasne, tych badań jest naprawdę mnóstwo, które pokazują atrofię nie tylko hipokampu, ale różnego rodzaju innych ośrodków w mózgu, również tych, o których wspominałem. Również nie powinno dziwić, że w tym badaniu, w tej kohorcie japońskiej stwierdzono, że generalnie atrofia hipokampu będzie pięknie korelować z długością występowania cukrzycy, czyli im ktoś jest dłużej chory na cukrzycę, tym większa będzie atrofia hipokampu. Im dłużej występuje u kogoś insulinooporność, tym większa będzie atrofia hipokampu. Sama atrofia jest bardzo ładnie przewidywana przeprowadzeniem testu obciążenia glukozą. Tak? Czyli im wyższy wynik glukozy po 2 godzinach od podania po prostu w zależności od tego, jaki jest to rodzaj roztworu, czy glukoza, czy laktuloza, ale im wyższy wynik glukozy po 2 godzinach, tym właśnie większa szansa, że u danej osoby występuje atrofia. Żeby było jasne, tutaj oczywiście nadzieja jak zawsze jest taka, że jeśli nawet masz insulinooporność, czy masz zdiagnozowaną cukrzycę, to jeśli ona jest dobrze kontrolowana, to poniekąd tak naprawdę te sytuacje takiej osoby czy ciebie nie będą dotyczyć. Mówimy tak naprawdę o insulinooporności czy cukrzycy, która nie jest dobrze albo nie jest w ogóle kontrolowana. Dajcie mi znać, czy chcielibyście potencjalnie w przyszłości taki filmik, żeby omówić, jak insulinooporność, nawet u osób pozornie zdrowych, będzie doprowadzać do atrofii, czy jeszcze raz tego zaniku różnego rodzaju ośrodków w mózgu. Mi wydaje się, że świadomość tego, jak szkodliwa jest właśnie insulinooporność i że jeszcze raz nawet może doprowadzić do rozkładu, nazwijmy to, mózgu jest niesamowicie niska i mówię to również nie bez powodu, bo dopiero co miałem pacjenta nie tak dawno temu, który zgłosił się z różnego rodzaju kłopotami, a jednym z nich były zaburzenia, po prostu kognitywne zaburzenia pamięci i okazało się, że miały robiony rezonans magnetyczny, gdzie wyszła atrofia hipokampu i lekarz zupełnie to zignorował. W sensie generalnie były różnego rodzaju zalecenia, które generalnie bym powiedział są absolutnie bzdurne, bo naprawdę nie da się inaczej powiedzieć. I zupełnie zignorował to, że również u tego pacjenta występowały po prostu różnego rodzaju inne symptomy, które świadczą o insulinooporności. Między innymi taki, o którym mówiłem tutaj, czyli występowanie włókniaków miękkich. Jeśli widzisz u siebie, widzisz u swoich bliskich, u kogokolwiek występowanie włókniaków miękkich, to jest, bym powiedział, olbrzymia szansa, że u takiej osoby występuje insulinooporność.
I właśnie u tego pacjenta, poza atrofią hipokampu, występowała bardzo duża liczba m.in. tych włókniaków. Bardzo często, jeśli mamy klastry całe różnego rodzaju symptomów, które mówią, hej, występuje insulinooporność, to niestety, jeśli nie zna się składowych tych klastrów, to będzie to ignorowane i tym samym terapia, która będzie przepisywana na różnego rodzaju kłopoty, będzie bezsensowna albo przynajmniej mało skuteczna. Przejdźmy więc do różnego rodzaju czynności czy jakichś terapii, protokołów terapeutycznych, które rzeczywiście mogą odnieść jakiś albo spory sukces w leczeniu i kontrolowaniu choroby Alzheimera. Wspominałem już oczywiście, jeśli chodzi o leki, że insulina donosowa jest całkiem fajna, ale oczywiście, żeby było jasne, nie jest to konieczne, bo jeśli rzeczywiście, uwaga, mamy tutaj rację, że Alzheimer jest dysfunkcją metaboliczną, czy w dużej mierze jest w jakiś sposób napędzany przez dysfunkcję metaboliczną, to kontrolowanie właśnie dysfunkcji metabolicznej na różne sposoby będzie w stanie zwiększać, no właśnie, czy komfort życia takiego pacjenta, poprawę zdolności kognitywnych i tym podobne. Zaczniemy od diet ketogenicznych, tak? I żeby było jasne, o ile ja dużo częściej zachęcam, mówiąc ogólnie, ludzi do diet niskowęglowodanowych, ponieważ po prostu między innymi łatwiej je utrzymywać, tak w przypadku osób z chorobą Alzheimera, z różnego rodzaju formami demencji, diety ketogeniczne są dużo lepsze, bo po prostu dużo lepiej pozwalają kontrolować te dysfunkcje metaboliczne, utrzymywać między innymi insulinę na niskim poziomie, no i oczywiście, jeśli chodzi o mózg, dawać alternatywne źródła energii, tak? Czyli w tym przypadku będziemy zasilać mózg dużo efektywniej oczywiście ciałami ketonowymi. Wracając do samego badania, zostało ono opublikowane w 2021 roku. Wzięło w nim udział 26 pacjentów, którzy przez 3 miesiące, czy dokładnie 12 tygodni byli poddawani tej diecie i grupą kontrolną była grupa, która była na diecie niskotłuszczowej, czyli tym samym wysokowęglowodanowej. No i różnica była olbrzymia, bardzo mocno poprawiło się funkcjonowanie takie codzienne tych pacjentów z chorobą Alzheimera, wzrosły ich zdolności kognitywne, natomiast jak zaznaczono w badaniu, wzrost nie był istotny statystycznie. I tutaj to jest rzecz, na którą gdzieś tam uczulam już od paru miesięcy, to, że coś jest nieistotne statystycznie, nie ma dużego znaczenia. Pytanie jest, czy jest istotne klinicznie. Bo w przypadku, w którym mamy bardzo małe próbki, bo tu mamy 26 pacjentów, to jest bardzo mała próbka, żeby dojść do zmian, które są istotne statystycznie, te zmiany musiały być olbrzymie. I jeśli by doszło rzeczywiście do występowania zmian kognitywnie istotnych statystycznie, to mówilibyśmy o genialnie wysokiej poprawie tych zdolności kognitywnych. Także poprawa była i ona jest jak najbardziej istotna klinicznie, co jest udokumentowane zresztą poprawą tego codziennego funkcjonowania takich pacjentów, natomiast nie było to istotne statystycznie, jeśli chodzi o, że tak powiem, ścisły język. Oczywiście można mieć inne podejście badawcze i zastanowić się, czy to przypadkiem ciała ketonowe rzeczywiście odpowiadają za tą poprawę funkcjonowania zdolności kognitywnych, czy coś innego. No i okazuje się, że można to bardzo ładnie sprawdzić, podając po prostu grupie chętnych olej MCT, olej MCT, czyli trójglicerydy średniołańcuchowe. Jak zapewne wielu z Was wie, bo jest po prostu zainteresowanych tą dietą, olej MCT jest wchłaniany bezpośrednio w większości w żyle wrotnej wątroby i jest bardzo szybko przekształcany właśnie w ciała ketonowe. I mieliśmy takie fantastyczne badanie w roku 2022. I czemu fantastyczne? Bo ja uwielbiam oczywiście, jeśli badania są świetnie kontrolowane, jeśli mamy ten komfort uzyskania wyników takiego badania i rzeczywiście w tym przypadku mówimy o badaniu randomizowanym, podwójnie zaślepionym z grupą kontrolną w postaci placebo i uwaga, crossover, czyli zamianą grup badawczych. Grupa, która najpierw dostawała placebo, potem dostaje olej MCT i na odwrót. Samo badanie było przeprowadzone na 20 pacjentach, którzy przez 6 miesięcy brali średnio 42 gramy oleju MCT dziennie. No i co się okazało, że uwaga, u 80%, bo to jest szalenie ważna liczba, 80% nastąpiła stabilizacja choroby albo poprawa. Generalnie im dłużej ktoś brał ten olej, tym właśnie była większa szansa na poprawę. Natomiast wracając ponownie do diety ketogenicznej, mieliśmy również, bo ja przytaczałem wcześniej wyniki pojedynczego badania, mieliśmy metaanalizę, jak zawsze muszę przypomnieć, metaanaliza, czyli badanie, które podsumowuje dorobek naukowy innych badań, żeby zwiększyć siłę wnioskowania statystycznego. W tej metaanalizie przeanalizowano w sumie 10 randomizowanych badań z grupą kontrolną, w których wzięło udział prawie 700 uczestników,
którzy byli na diecie ketogenicznej w zależności od badania od 3 do 15 miesięcy i werdykt tej metaanalizy był taki, że dieta ketogeniczna jak najbardziej jest w stanie pomóc w poprawie zdolności kognitywnych u takich osób, przede wszystkim osób starszych trzeba podkreślić. Natomiast podkreślono również, że te paskudne lipidy wtedy wzrastają, więc trzeba o tym pamiętać. Następne w kolejności mamy posty. Niestety do tej pory nie ma żadnego badania, które bezpośrednio badało wpływ postów na przebieg czy leczenie choroby Alzheimera. Jak zauważycie niedługo, posty były obowiązkową poniekąd częścią składową takich terapii wielofasadowych składających się z wielu czynności, wielu czynników, które były najskuteczniejsze do tej pory, jeśli chodzi właśnie o wprowadzanie choroby Alzheimera w remisję. Natomiast jeszcze raz nie ma badań, które osobno analizowały sam wpływ postów na chorobę Alzheimera. Mamy w sumie takie najciekawsze badanie pod tym kątem, które powstało do tej pory, pochodzi z roku 2020 roku. I tam badano na grupie 99 osób starszych, które cierpiały na lekkie zaburzenie zdolności kognitywnych, jak posty wpływają właśnie na funkcjonowanie kognitywne, czyli myślenie, funkcjonowanie ogólnie umysłowe. Te 99 osób starszych zostało podzielonych na 3 grupy. Osoby, które pościły regularnie, osoby, które pościły nieregularnie i osoby, które nie pościły. Po 36 miesiącach wyniki były następujące. Osoby, które pościły regularnie, wróciły w pełni do pomyślnego starzenia się, czy innymi słowy nie miały jakichś tam żadnych kłopotów ze zdolnościami kognitywnymi. Była to grupa 24,3%. Wśród osób, które pościły nieregularnie, poprawa tych zdolności, czyli właściwie eliminacja zdolności kognitywnych wystąpiła u 14,2% osób. Wśród osób, które nie pościły, poprawa wystąpiła jedynie u 3,7% osób, czyli generalnie jesteśmy gdzieś w okolicy, że osoby, które pościły w porównaniu do osób, które nie pościły, 7-krotnie częściej wracały do normalnego funkcjonowania kognitywnego. I jestem pewien, że wśród Was na pewno nie brakuje osób, bo już widziałem, mnóstwo takich komentarzy, które same przyznawały, że w momencie, w którym zaczęły pościć, myślenie bardzo mocno się wyostrzyło, tak? Czyli ta różna mgła umysłowa, która gdzieś tam zalegała, kłopoty z wydobywaniem słów, tak? Formułowaniem myśli zniknęły. Są osoby, które są zdecydowanie bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o poszczenie, takie dłuższe poszczenie niż ja, które też wielokrotnie pisały, że na przykład ta ostrość umysłu, na przykład 3., 4. dnia postu jest absolutnie niesamowita i ciężko ją z czymkolwiek porównać. Ja jeszcze się o tym nie przekonałem, pewnie prędzej czy później spróbuję. Oczywiście, żeby było jasne, ja skupiam się po prostu na omawianiu wyników, które interesują nas w kontekście choroby Alzheimera, natomiast oczywiście jak zaczniecie przeglądać sobie, mam nadzieję, sami te badania, to są wszystkie klasyki, których można się spodziewać, czyli wśród osób, które pościły, mieliśmy utratę wagi, mieliśmy poprawę insulinowrażliwości, mieliśmy poprawę zdolności antyoksydacyjnej, czyli na przykład w przypadku tych osób starszych tutaj wzrosła aktywność dysmutazy nadtlenkowej, jednego z takich naszych głównych enzymów antyoksydacyjnych itd. itp. Także warto o tym pamiętać, że oczywiście korzyści są dużo szersze, one są tak naprawdę systemowe i obejmują całe ciało, nie tylko obejmują umysł. Tą poprawę zdolności kognitywnych w ogóle poszcząc można odczuć nawet tak naprawdę będąc osobą, przynajmniej się wydaje, relatywnie zdrową. Mieliśmy takie inne badanie, gdzie wzięło udział 40 uczestników w wieku ponad 55 lat z nadwagą i lekką insulinoopornością. Je podzielili na 2 grupy. Jedna osoba była na diecie, która nazywa się Healthy Living, to była ta grupa kontrolna, druga była w grupie poszczącej, to były posty 5-2, czyli generalnie 5 dni nie było żadnych restrykcji kalorycznych, a 2 dni spożycie kaloryczne, podaż kaloryczna była ograniczona do 480 kilokalorii i po 8 tygodniach w obu grupach była znacząca poprawa, jeśli chodzi o te zdolności kognitywne. Pomijam znowu wszystkie te rzeczy, poprawa insulinowrażliwości, spadek wagi i tym podobne. Kolejny w kolejności jest LEAD. To jest nasza rzecz na agendzie, bo 6 sierpnia 2025 roku, czyli tak naprawdę dopiero co opublikowano przełomowe, jak to się określa, badanie dotyczące wpływu LEAD-u na rozwój choroby Alzheimera. Przede wszystkim to, co warto wiedzieć jako taka informacja startowa jest, że LEAD, oczywiście większość osób, jeśli go kojarzy, to prawdopodobnie kojarzy jako lek, który pełni funkcję stabilizacyjną w chorobie dwubiegunowej afektywnej, ale LEAD ogólnie mówiąc naturalnie występuje w mózgu. No i właśnie w tych przełomowych badaniach stwierdzono, że zarówno u myszy,
I dobrze wiecie, że ja najczęściej modele zwierzęce tak bardzo mocno po macoszemu traktuję, ale zarówno w modelach tych właśnie zwierzęcych, modelach gryzoni, jak u ludzi stwierdzono, że spadek stężenia jelitu w mózgu bardzo ładnie koreluje z występowaniem choroby Alzheimera i upośledzeniem funkcji kognitywnych. I oczywiście, co najważniejsze, jest tak zwany proof of concept, tak, czyli udowodnienie tej danej koncepcji. Zauważono, że w momencie suplementacji litu, zarówno właśnie u ludzi, jak i w tych modelach gryzoni, następowało odwrócenie tego upośledzenia kognitywnego, znacząca poprawa pamięci i właśnie nie bez powodu tutaj okrzyknięto, że lit tutaj wymiata, lit jest niesamowity, to jest po prostu nadzieja. Oczywiście mówię o tym, dlatego że jest to samo niesamowicie, cholernie przydatne, jeśli chodzi o potencjalne wsparcie takich pacjentów z chorobą Alzheimera. Tak? Wydaje mi się, że każdy normalnie myślący człowiek to przyzna, bo też nie jest tak, że lit nie można go skombinować tak, jako lek. Można poprosić lekarza potencjalnie jako wsparcie po prostu terapii, lekarza prowadzącego oczywiście. To, co mnie osobiście zszokowało, jeśli chodzi o to badanie, akurat nie wiem, czy negatywnie, ale ogólnie informacyjnie jest to, że w tych całych zachwytach po prostu nad tą funkcją litu nie uwzględniono badań, które tak naprawdę sięgają wielu, wielu lat wstecz. Wiem, bo śledzę je i gdzieś tam miałem w pamięci od razu, jak czytałem te badania właśnie o roli litu w zapobieganiu choroby Alzheimera. Jest to, że lit, uwaga, lit bezpośrednio wpływa na sygnalizację insulinową w mózgu. Pokazano to m.in. w 2022 roku, jeśli chodzi właśnie o zastosowanie litu w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Właśnie tam pokazano, że lit bezpośrednio jest w stanie zwiększyć, ogólnie mówiąc, tą sygnalizację insulinową, poprawić ją, zwiększyć insulinową wrażliwość w mózgu. To wyjaśnia między innymi bardzo mocno, dlaczego lit jest w stanie poprawić ogólnie funkcjonowanie osób z chorobą afektywną dwubiegunową, ponieważ sama choroba afektywna dwubiegunowa, mamy już coraz więcej dowodów na to, jest związana z zaburzonym metabolizmem energetycznym w mózgu. W 2016 roku bodajże na Harvardzie czy Stanfordzie, jednym z tych, powstał departament tak zwanej psychiatrii metabolicznej, czyli właśnie leczenia chorób psychicznych przy pomocy diety i tak naprawdę w praktyce jest to tylko i wyłącznie dieta ketogeniczna. I mamy już dosyć sporo różnego rodzaju studiów w przypadku, zbiorów studiów w przypadku i naprawdę mnóstwo anegdot osób z różnego rodzaju chorobami psychicznymi, które wcześniej uznawano za w pełni nieuleczalne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, lekooporne depresje, które właśnie fantastycznie reagują na zastosowanie diet ketogenicznych. Właśnie w tym pierwszym badaniu, o którym wspominałem właśnie z 6 sierpnia tego roku, wspominano, że w momencie, w którym następowało obniżenie stężenia litu w mózgu, powstawały zwiększona ilość złogów właśnie amyloid beta i tych splątków neurofibralnych tau. Jeśli, tak jak mówiłem, zrobimy krok do tyłu, to nagle się okazuje, że prawdopodobnie olbrzymia część efektywności tego litu polega na zwiększeniu insulinowrażliwości. Bo mieliśmy jeszcze jedno badanie właśnie na modelach gryzoni, gdzie pokazywano, że powstawanie czy stężenie amyloidu beta pięknie koreluje z pikami glukozy. 90 do 120 minut po tym, jak następuje pik glukozy, następuje pik amyloidu beta w różnego rodzaju modelach gryzoni. Nawet parę lat temu odkryto konkretne kanały potasowe, które nazywają się CATP, które bezpośrednio odpowiadają za zwiększanie tego stężenia amyloidu beta, uwaga, w reakcji na zwiększony poziom glukozy. Nie będę dalej snuć tych, że tak powiem, materiałów dowodowych, bo to ma być jakiś taki off-topic, czy ciekawostka, czy może, że tak powiem, kolejny sposób, żeby uwypuklić tego, że po prostu Alzheimer jest przede wszystkim dysfunkcją metaboliczną. W roku z kolei 2015 sprawdzano, jak działa taka tradycyjna mieszanka chińska ziół w porównaniu do leku, który już omawiałem na początku odcinka, czyli donepezję, jeden z inhibitorów cholinesterazy. I w badaniu wzięło udział 144 uczestników, którzy dostawali albo właśnie tą mieszankę ziołową, poprawcie mnie, jak to się wymawia, proszę, Yishen Huazuhu, czy coś w tym stylu, wrzucę na ekran i wtedy możecie się ze mnie śmiać. Jeśli chodzi o właśnie ilość tego donepezilu, to brali go w ilości 5 mg dziennie i samo badanie trwało 24
tygodnie. Grupa osób, która brała tą mieszankę ziołową, miała większą poprawę zdolności kognitywnych niż osoby, które brały donepezil w ilości 5 mg dziennie. Poprawa tych zdolności kognitywnych utrzymywała się dłużej u takich osób po samym zakończeniu terapii. Często jeśli chodzi o takiego rodzaju badania, mamy kłopoty z tym, że na przykład jeśli medycyna chińska jest jakąś tam, nazwijmy, wizytówką Chin, to być może coś tam było majstrowane, jeśli chodzi o sam przebieg badania, wnioski, które mają być wyciągnięte z badania i trzeba się zawsze z tym liczyć, bo badanie było tylko pojedynczo zasierpione, więc innymi słowy te oczekiwania potencjalnie osób, które brały udział w badaniu placebo po prostu mogło wpłynąć na wynik tego badania. Jest to coś, o czym wspominałem na przykład w filmiku, w którym opisywałem potencjalnie, jak płukanie ust różnego rodzaju olejami jest w stanie wpłynąć na higienę jamy ustnej. I oczywiście ogólny werdykt był, że jest w stanie jak najbardziej pozytywnie, czy bardzo pozytywnie wpłynąć. Natomiast zawsze jakimś tam zgrzytem jest to, że większość tych badań, które są publikowane na ten temat, są publikowane w Indiach, tak? Czyli znowu poniekąd kolebcy płukania ust olejem, więc no właśnie, im więcej jednak tych badań z różnych stron, z różnych krajów, tym większa pewność, że rzeczywiście taka terapia jest w stanie zadziałać. Tutaj nie wiemy, bo tak naprawdę do tej pory nie kojarzę, że była jakakolwiek replikacja tego badania. Jako kolejna ciekawostka okazuje się, że akupunktura w połączeniu z treningiem poznawczym, czyli z treningiem różnego rodzaju zdolności kognitywnych była skuteczniejsza niż placebo i właśnie choćby ten donepezil, czyli inhibitor cholinesterazy, o którym wspominałem. I badanie to było opublikowane w roku 2021. W jego skład wchodziło 36 badań randomizowanych z grupą kontrolną i w sumie obejmowało ponad 2700 pacjentów. Akupunktura w połączeniu z tym treningiem kognitywnym była również skuteczniejsza niż sama akupunktura, ziołolecznictwo, donepezil i tak jak mówiłem, placebo. Poprawa zdolności kognitywnych według tego klasycznego testu, czy jednego z klasycznych testów zdolności kognitywnych, jeśli chodzi m.in. o chorobę Alzheimera, czyli MMSE, czyli Mini Mental State Examination, była istotna statystycznie. Oczywiście powstaje pytanie, na ile była skuteczna sama akupunktura, a na ile trening poznawczy. Jeśli miałbym snuć jakieś swoje wnioski, to uważam, że pewnie sam trening poznawczy jednak miał tutaj większościowy udział, jeśli chodzi o poprawę tych zdolności kognitywnych i uważam to nie bez powodu, no bo w 2024 roku wyszła metaanaliza, właśnie, która sprawdzała, jaki jest wpływ takiego treningu kognitywnego u osób z łagodną do umiarkowanej demencji na właśnie funkcjonowanie kognitywne. Po 7 tygodniach zajęć grupowych i ćwiczeń umysłowych dla osób z tą łagodną do umiarkowanej demencji nastąpiła znaczna poprawa według właśnie 12 badań randomizowanych z grupą kontrolną, które weszły w skład tej metaanalizy. Nastąpiła znacząca poprawa ogólnej funkcji poznawczej, języka, pamięci, nastroju, czyli rzadziej występowała depresja, objawów neuropsychiatrycznych i jakości życia. Jeśli chodzi o wynik tego testu MMSE, czyli właśnie jeszcze raz Mini Mental State Examination, tam w sumie można, żeby mieć punkt odniesienia, uzyskać 30 punktów w ramach tego testu, to ogólna poprawa u tych pacjentów, którzy byli poddawani temu treningowi kognitywnemu, to był wzrost punktacji 1 o 1,4. Jeszcze, żeby było ciekawe, w Wielkiej Brytanii ogólnie ten trening kognitywny jest polecany jako taka pierwsza linia radzenia sobie z demencją pozafarmakologiczna, warto podkreślić. Kolejne badanie to powinien być zupełny odjazd umysłowy właśnie dla osób, które są tak zafascynowane światłem podczerwonym czy bliskim podczerwieni jak ja. Ja mówiłem wielokrotnie na temat tego światła, opisywałem na przykład choćby w tym odcinku, jak światło to może doprowadzić do leczenia albo wyleczenia dysfunkcji tarczycy, przede wszystkim niedoczynności tarczycy. W innym odcinku z kolei tutaj opowiadałem, że stosowanie tego światła jest w stanie obniżyć stężenie glukozy poposiłkowo, czyli generalnie ponaświetlamy się, potem zjemy sobie posiłek i mamy mniejsze skoki glukozy. Wielokrotnie mówiłem tutaj na kanale i będę to jeszcze podkreślać pewnie w dziesiątkach odcinków, że moim zdaniem nie ma niczego innego, jeśli chodzi o urządzenia, czemu należy się honorowe miejsce w domowej apteczce, jak lampą właśnie na ten rodzaj światła. Oczywiście przede wszystkim mowa tutaj o takich, nazwijmy to, profesjonalnych lampach, które będą działać w spektrum 650 do 900 nanometrów. Są to przede wszystkim takie światła czy lampy na LEDy. Niestety minus jest taki, że one są po prostu droższe niż różnego rodzaju takie tańsze lampy, natomiast
one jedyne dają takie pełne spektrum korzyści. Zanim przejdę do badania, jeśli kogoś interesuje, ja miałem przyjemność współpracować z tą firmą, ona nazywa się Mitowel. Do tej pory nie wiem, jaka jest preferencja, jeśli chodzi o wymowę nazwy firmy, natomiast firma Mitowel, ustalmy to, sprzedaje takie lampy. Sam jestem dumnym posiadaczem takiej lampy z ich oferty i korzystam z niej praktycznie codziennie. Ona właśnie jest lampą LEDową w tym spektrum światła, o którym mówiłem i właśnie można używać ich choćby do tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem i do tej rzeczy, o której zaraz powiem, czyli między innymi potencjalnie wyleczeniu choroby Alzheimera. Jeśli kogoś to interesuje, to będzie link również w opisie, natomiast z kodem Bartosz10 chyba jest cały czas 10% zniżki na dowolny produkt tej firmy, więc ze swojej strony serdecznie polecam. Na czym polegał odjazd, jeśli chodzi o wyniki tego badania? Ono zostało opublikowane w roku 2017. To była seria studiów przypadku, czyli po prostu zebrano grupę 5 osób, które były poddawane tej terapii światłem, to się nazywa fotobiomodulacja profesjonalnie. Właśnie sprawdzano, jak naświetlanie tym światłem albo przeznosowo, albo przezczaszkowo wpływało na wynik z tych zdolności kognitywnych, między innymi w tym teście MMSE, Mini-Mental State Examination, o którym mówiłem. Szczegóły tego badania były następujące. Było 5 pacjentów z łagodną do umiarkowanej demencji. Sama interwencja, czyli to naświetlanie, trwało 12 tygodni. Polegała ona na codziennej aplikacji donosowej tego światła, bo wtedy oczywiście łatwiej dotrzeć do niektórych ośrodków w mózgu, oraz tygodniowych sesjach przezczaszkowych, czyli po prostu naświetlanie czerwonym światłem czaszki ze względu na jakby długość spektrum fal tego światła. Możliwa jest rzeczywiście penetracja niektórych ośrodków mózgu również przezczaszkowo. Samo światło miało długość 810 nanometrów. Można to właśnie ustawić między innymi w tych lampach Mitowel, o których mówiłem, i było wydzielane pulsacyjnie przy pomocy 10 Hz. Wyniki były takie, że poprawa w tym teście MMSE wynosiła średnio, uwaga, 4,8 punktów. Jest to niesamowicie duża poprawa, znowu, żeby mieć punkt odniesienia, poprawy od 3 punktów w górę są uważane za bardzo istotne. I jak na 30 punktów możliwych, jeśli mamy poprawę praktycznie 5 punktów w przeciągu 12 tygodni zwykłym naświetlaniem światła, to jest szokująco dobry wynik. Również zanotowano lepszą uwagę, nastrój, sen, mniejszy lęk i pobudzenie, brak działań niepożądanych. To oczywiście polecam obejrzeć przede wszystkim te odcinki o tym świetle, które już nagrałem do tej pory, ale ono ma to do siebie, że będzie poprawiać m.in. produkcję energii, będzie poprawiać insulinowrażliwość, będzie zwiększać poziom antyoksydantów, będzie, bym powiedział, bardzo obszernie, systemowo działać właśnie na poprawę różnego rodzaju aspektów zdrowia. W tym przypadku, w przypadku choroby Alzheimera, ale tak naprawdę jeszcze raz zastosowań tego światła jest tyle, że jak będę to omawiać w przyszłości, to naprawdę będziecie zszokowani. Jeśli podobało Ci się wszystkie te rzeczy, które omówiłem do tej pory, rodzaje terapii czy czynniki, które mogą wspomóc leczenie choroby Alzheimera, to jestem pewien, że powinieneś być zakochany w tych badaniach, które teraz omówię, ponieważ są to właśnie badania, o których wspominałem na początku, że były w stanie odwrócić chorobę Alzheimera. Pomysłodawcą tych protokołów, czy tego protokołu, który będę omawiać, który nosi 2 nazwy, albo protokół MENT, czyli skrót, który jest jednocześnie angielskim słowem od naprawiać, albo recode, jest Dale Bredesen. I Dale Bredesen snuł sobie domysły, to już było paręnaście lat temu, że jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, jest potencjalnie tyle czynników, które będą przyczyniać się do progresji tej choroby, powstawania tej choroby, że jakakolwiek terapia, która będzie skupiać się tylko na jednym czynniku, czyli te klasyczne podejścia, które próbowano, czyli na przykład mamy jakiś lek, tak, bierzemy go, albo ewentualnie składamy parę leków do kupy, nie mają sensu. Koledzy niesamowicie cisnęli z tego Dale'a Bredsena na zasadzie, ty tutaj głupoty mówisz, pitolisz coś tam. Leki to jest przyszłość, farmakoterapia, a nie tam jakieś twoje wielofasadowe terapie. Co to komu w czym pomoże? Natomiast Dale Bredesen się uparł i stwierdził, no dobra, no zobaczymy, trzeba to przetestować. I w 2014 roku wypuścił badanie, które było tak naprawdę zbiorem studiów przypadku właśnie jego pacjentów, gdzie zastosował taką terapię złożoną, wielofasadową, czyli gdzie było wiele różnego rodzaju odnóg. Ponieważ myślenie właśnie Dale'a Bredsena było takie, że trzeba skupić się praktycznie na wszystkim. Trzeba skupić się na ruchu, trzeba skupić się na diecie, trzeba skupić się na diecie również w tym sensie, żeby minimalizować różnego rodzaju niedobory żywieniowe. Trzeba skupić się na toksynach, trzeba skupić się na śnie, ponieważ
Ciało to oczywiście jest jakieś zamknięte naczynie w tym sensie, że jedna rzecz będzie wpływać negatywnie na drugie i oczywiście ma rację, tak? Jeśli na przykład wcześniej mówiliśmy o insulinooporności, no to przecież my wiemy świetnie z literatury, że nawet u osób zdrowych, które będą nie dosypiać zaledwie jedną noc albo parę nocy, będą spać z 2 godziny krócej niż powinny, już u takich osób zaczyna powstawać jakiś rodzaj insulinooporności. Tak, więc nie bez powodu Dave Bredesen podszedł do tego holistycznie, tak? Potem tym opisano leczenie, właśnie ten protokół terapeutyczny leczenia 10 pacjentów z chorobą Alzheimera, amnestycznym, łagodnym zaburzeniem poznawczym oraz subiektywnymi zaburzeniami poznawczymi. Wyniki były takie, że 9 z 10 pacjentów uzyskało subiektywną lub obiektywną poprawę funkcji poznawczych w ciągu 3 do 6 miesięcy. Jedyny brak poprawy dotyczył pacjenta w bardzo późnym stadium choroby Alzheimera. 6 pacjentów miało trudności w pracy lub musiało ją przerwać. Wszyscy powrócili do pracy lub poprawili swoją wydajność zawodową. Poprawa utrzymywała się w czasie. Najdłuższa obserwacja, 2,5 roku od rozpoczęcia leczenia, nadal wykazywała znaczącą i trwałą poprawę. Trwała poprawa nawet po 2,5 roku od rozpoczęcia takiej terapii. I oczywiście przynajmniej wtedy, ja pamiętam, rozpisywano się dosyć szeroko o wynikach tego badania. Idąc dalej, w 2016 roku Dave Bredesen z kolegami opublikował poniekąd raport taki podsumowujący opisowo, jak ci pacjenci właśnie po 2 latach sobie radzili. A radzili sobie naprawdę świetnie. Zrobiono m.in. ilościowy rezonans magnetyczny, czyli MRI, czy MRI, jak to niektórzy wolą mówić. Wśród tych 10 pacjentów, 9 pacjentów było właśnie z wariantem apoipoproteiny E, wariant E4, o którym mówiłem, czyli tym wariantem, który bardzo mocno predysponuje do występowania choroby Alzheimera, ale też jednocześnie, jeśli występuje wśród pacjentów, to bardzo ciężko się ich leczy. Tak jak mówiłem, skala poprawy była bezprecedensowa. Osoby te tak naprawdę 9 na 10 pacjentów odzyskały swoje życie. Jeśli chodzi o wyniki tego rezonansu magnetycznego, pokazały one stabilizację albo cofanie się atrofii. U 66-latka objętość hipokampa wzrosła z 17 do 75 percentyla wieku w ciągu 10 miesięcy. I to jest przynajmniej, według mojej wiedzy, pierwszy taki przypadek tak drastycznego cofnięcia atrofii tego ośrodka mózgu w chorobie Alzheimera, który udokumentowano w literaturze. Jak zwracano uwagę w samym tym badaniu i raporcie z 2014 i 2016 roku, potrzeba jakichś szerzej zakrojonych badań. Tak? Oczywiście kłopotem było też, że nie było tam randomizacji, nie było żadnej grupy kontrolnej. Wydaje mi się, że na logikę niewiele osób będzie wierzyć, że można cofnąć atrofię mózgu z 17 percentyla, jeśli chodzi o wielkość hipokampu, przeskoczyć do 75 przy pomocy mocy placebo, ale wierzenie takie jest uzasadnione w tym sensie, że przynajmniej w tamtym momencie nie istniały inne badania. I jeśli chodzi o rozszerzenie właśnie wielkości tych badań, czyli jeśli chodzi o liczbę uczestników, to zaczęto właśnie tak robić. I w 2022 roku opublikowano badanie, które nazywa się Precision Medicine Trial, które właśnie poniekąd bazowało na tych pracach Dave'a Bredsena i sprawdzało, czy rzeczywiście te wielofasadowe terapie są w stanie zadziałać. I w badaniu tym wzięło udział 25 uczestników z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami poznawczymi. Zakres oceny wstępnej obejmował markery zapalne, przewlekłe infekcje, dysbiozę, insulinooporność, glikację białek, choroby naczyniowe, nocną hipoksemię, niedobór lub zaburzenia hormonalne, ekspozycję na toksyny, niedobory składników toksycznych, inne parametry biochemiczne powiązane z pogorszeniem funkcji poznawczych. I czemu to wszystko, odczytanie tego było takie ważne? Ponieważ te protokoły, które tam zalecano, były spersonalizowane tak, jak ogólnie powinno być, tak? Licząc tego, że ktoś może mieć jakby zaburzenie zdolności poznawczych, to ono może wynikać nie tylko oczywiście z samej insulinooporności, może być wiele innych powodów, tak? Choćby właśnie, nie wiem, zwiększone obciążenie metalami ciężkimi, zaburzenia pracy tarczycy, nie wiem, niski poziom witaminy D. Tych powodów naprawdę jest dużo i to nie musi być sama insulinooporność. Nawet tak jak wymieniono tam dysbiozę, ja nagrywałem tutaj odcinek w przeszłości, gdzie pokazywałem, że jakiekolwiek zaburzenia pracy jelit, stany zapalne występujące w jelitach będą jak najbardziej wpływać na zaburzenie funkcji poznawczych, występowanie różnego rodzaju chorób psychicznych, w tym schizofrenii, zaburzenia snu, nawet występowanie migren. Samo badanie trwało 9 miesięcy i
wiek uczestników wynosi od 50 do 76 lat i tak jak mówiłem, brały tam udział również osoby z tymi lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami poznawczymi, w tym chorobą Alzheimera. Jak zmieniły się po 9 miesiącach wyniki tych osób? A sprawdzano właśnie linię bazową, czyli jakie były te zdolności poznawcze przed rozpoczęciem badania, potem po 3 miesiącach, 6 miesiącach i 9 miesiącach, czyli na zakończenie eksperymentu. U 84% badanych, 21 osób z 25 nastąpiła poprawa wyników kognitywnych, u jednej osoby wystąpiła stabilizacja, u 3 osób wystąpiło pogorszenie. Średnia poprawa wyników poznawczych nastąpiła z 38 na 63 percentyl według testu CNS Vital Signs. Natomiast znowu dla mnie najciekawszym tym elementem było to, że ponownie poddano uczestnikom tego badania badaniu ilościowego rezonansu magnetycznego, bo chciano sprawdzić właśnie, co się dzieje z hipokampem, tak? Czy ulega on atrofii, bo spodziewamy się, że wśród osób z Alzheimerem ta średnie tempo atrofii hipokampu będzie wynosić 2,2% rocznie. Więc okazało się, że u tych osób nie dość, że nie wystąpiła atrofia, to wystąpiło jeszcze zwiększenie objętości hipokampu o około 0,3%. Było to oczywiście kolejne potwierdzenie tego, że te terapie wieloczynnikowe, wielofasadowe, jakkolwiek byśmy nie chcieli ich nazywać, są zdecydowanie, to jest warto podkreślić, zdecydowanie skuteczniejsze niż terapie bazujące na farmakoterapii. Ja zawsze podkreślam, to jest prawdziwe, jeśli chodzi o dowolną chorobę. Naprawdę nie da się znaleźć choroby, gdzie takie terapie wielofasadowe, jeśli wiadomo, co ma się znajdować, co ma być częścią składową takiej terapii, żeby te terapie wielofasadowe nie były skuteczniejsze niż monoterapie, jak to się ładnie nazywa, czyli terapie składające się z jednego podejścia, jednego leku. Jeśli chodzi o ogólny kształt tych protokołów używanych przez Bretzena zarówno w 2014 roku, jak i w 2022 roku, obejmowały one, jeszcze raz była to terapia indywidualna, czyli sporo z tych zaleceń było dostosowanych bezpośrednio do pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o ogólne składowe, była to dieta ketogeniczna o niskim indeksie glikemicznym, najczęściej z postem przerywanym, chyba że były jakieś przeciwwskazania u danego pacjenta. Suplementacja, witaminy, zioła, probiotyki i tak dalej dopasowane do pacjenta. Dawano między innymi relatywnie często multivitaminy tam. Regularna aktywność fizyczna, higiena snu, trening mózgu i leki w razie potrzeby, na przykład insulinosensybilizatory, leki przeciwdepresyjne itd. Ogólnie, jeśli się temu przejrzymy, tak naprawdę są to zalecenia, które, tak jak mówię, ja najczęściej daję na kanale, tak? Śpijmy dobrze, ruszajmy się, posty, dieta, nie musi być za wszelką cenę ketogeniczna, ale na pewno niskowęglowodanowa bardzo pomaga. Mieliśmy również podobne badanie przeprowadzone w roku 2017 na fińskiej kohorcie, było to tak zwany finger trial, czyli próba palucha, jak to czasami się śmieje. Obejmowała ona 1260 osób, więc już sporo, w wieku 60 do 77 lat i w grupie podwyższonego ryzyka demencji. Polegała ona na losowym przydziale 1:1 do interwencji wieloskładnikowej, czyli dieta, aktywność fizyczna, trening poznawczy, kontrola czynników naczyniowych i standardowych porad zdrowotnych. Główny punkt końcowy, który ich interesował, to zmiana funkcji poznawczych. Wyniki były ponownie takie same. Uczestnicy poprawili funkcje poznawcze niezależnie od cech demograficznych, poznawczych i kardiometabolicznych. I to tyle z mojej strony. Wydaje mi się, że może to być najdłuższy odcinek, który do tej pory nagrałem na kanale, ale mam naprawdę szczerą nadzieję, że pomoże Tobie czy Twoim bliskim, jeśli cierpicie na takie zaburzenia, macie takie kłopoty. Mam nadzieję, że to będzie swoiste światełko w tunelu, że naprawdę da się zrobić sporo. Nie trzeba właśnie poddać się temu nihilizmowi, że to wszystko jest bez sensu i nic nie pomoże przy chorobie Alzheimera czy różnego rodzaju demencji. Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście jak zawsze, co myślicie, jakie są Wasze doświadczenia, czy wśród Waszych bliskich, jeśli chodzi o demencję, chorobę Alzheimera i jej leczenie. Ja jak zawsze będę obecny w sekcji komentarzy, postaram się odpowiedzieć na tyle komentarzy, na ile będzie starczyło mi czasu. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów. A propos poprawy pamięci, kurs pokazuje, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć zrozumienie głębokie informacji, wdrażać suche informacje w praktykę, idealne do osób, które chcą po prostu się dobrze uczyć, dostać stypendia, maturzyści, oczywiście studenci, do osób, które nienawidzą swojej pracy i chcą ją zmienić, ale nie mają jeszcze
wystarczających umiejętności, żeby tego dokonać, do osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują dostać awans, podwyżkę i muszą właśnie zdać jakieś egzaminy, często uzyskać certyfikaty, i do osób takich jak ja, czyli chcesz więcej wiedzieć, po prostu zapamiętywać z tego, co czytasz i słuchasz, żeby nie mieć tego po prostu poczucia, że ten czas ucieka między palcami. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuje z kolei, jak nauczyć się dowolnego języka samodzielnie. Nieważne z jakiej rodziny języków, języki germańskie, ugro-fińskie, azjatyckie, jest to bez znaczenia, bo system jest w pełni uniwersalny. A wszystko po to, żeby przestać wydawać pieniądze non-stop na różnego rodzaju korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki, żeby po prostu zacząć w końcu uczyć się samodzielnie i czuć postęp, naprawdę szybki postęp. I na koniec kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje z kolei, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować u siebie i powstrzymywać telogenowe wypadanie włosów oraz walczyć między innymi z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe, jak zawsze przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Również pod tym filmikiem będzie bonusowa ciekawostka, jak zawsze, czyli coś, o czym nie mówiłem w filmiku, a wydaje mi się mega ciekawe, jest powiązane z tematem odcinka, oraz przeolbrzymia lista literatury naukowej. Również mam nadzieję, że to będzie takie ułatwienie dla osób, które chcą po prostu wgłębić się w tą literaturę, jeszcze raz pomóc swoim bliskim, żeby mieli po prostu całą tą literaturę, o której mówiłem, pod ręką. W opisie oczywiście linki będą do tych lamp Mitowela, o których mówiłem, będą linki do mięsnej paczki, czyli sponsora naszego odcinka, oraz link do newslettera między innymi. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei będę na tego maila wysyłać artykuły powiązane z poprawą właśnie pamięci, nauką języków obcych, zwiększaniem produktywności i tym podobnymi. I na koniec, jeśli podobały Ci się wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można, jeśli chcesz tylko wesprzeć, że tak powiem, moją pracę na miesiąc, właśnie zapisać się jako patron na miesiąc i ściągnąć fiszki do tego odcinka i już ponad 140, na pewno ponad 140, może 150 ostatnich odcinków. Również dla patronów kanału dostępne jest forum prywatne, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma jakieś takie naglące pytania i chce mieć pewność uzyskania odpowiedzi. Również dla patronów dostępna jest sekcja Badanie Tygodnia, gdzie publikuję właśnie raz w tygodniu najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim omówieniem i często odesłaniem do kolejnych badań. Dzięki serdeczne jeszcze raz za towarzyszenie mi aż tyle czasu, za wysłuchanie odcinka. Wszystkiego dobrego dla Was i do usłyszenia w następnym.